W miniony weekend wybuchła wojna między USA i Izraelem a Iranem. Rynki zareagowały zwiększoną zmiennością i nerwowymi ruchami na początku tygodnia, zwłaszcza w obszarze surowców. W takich momentach wielu inwestorów wstrzymuje swoje decyzje i czeka na rozwój sytuacji. Ja zrobiłem coś innego. Zgodnie z planem dołożyłem kolejne 800 zł do mojego portfela. Nie dlatego, że wiem, co wydarzy się jutro, tylko dlatego, że ten portfel od początku miał działać również w warunkach niepewności. Dzisiaj pokażę Ci, jak wygląda mój portfel 800 plus po 9 miesiącach inwestowania i czy ta strategia rzeczywiście ma sens w trudniejszym otoczeniu rynkowym. Przez 9 miesięcy wpłaciłem do portfela łącznie 7200 zł. To 9 regularnych transz po 800 zł każda, bez przerw i bez prób dostosowywania momentu wpłaty do sytuacji rynkowej. Moja stopa zwrotu to 12,4%. Za chwilę zobaczysz wszystkie klasy aktywów i zysk lub stratę oraz oczywiście pełny portfel. To nie jest wynik, który przyciąga nagłówki, choć ja jestem z niego dumny. Wyobraź sobie, że co roku dostajesz taką podwyżkę w pracy. Portfel 800 Plus nie ma jeszcze dużej skali, ale istnieje wystarczająco długo, by przetestować moją konsekwencję. Ten projekt nie ma generować ekscytacji po kilku kwartałach. Ma pokazywać proces spokojnego budowania kapitału na małych kwotach. Jeżeli trafiasz na ten materiał po raz pierwszy, potrzebujesz krótkiego kontekstu. Portfel 800 Plus to seria, w której co miesiąc inwestuję 800 zł z myślą o wieloletnim horyzoncie i przekazaniu całości kwoty córce, kiedy osiągnie pełnoletność. Ten portfel ma funkcjonować w zwykłym życiu, w realiach pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych i ograniczonego czasu. Nie zakłada codziennego analizowania wykresów ani reagowania na każdą informację z rynku. Liczą się jasne zasady i powtarzalność decyzji. Podstawą strategii jest prosty podział ról między aktywa. Część środków pracuje w instrumentach o relatywnie niskiej zmienności i przewidywalnym mechanizmie działania, a pozostała część daje ekspozycję na rynek akcji, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Celem jest równowaga między wzrostem a stabilnością. Struktura pozostaje niezmienna od początku. 50% portfela stanowią obligacje skarbowe EDO kupowane w ramach IKE. 37,5% trafia do ETF-u na indeks S&P 500. Pozostałe 12,5% to akcje spółek dywidendowych. Przejdźmy teraz do wyników każdej z części portfela. Połowa portfela znajduje się w obligacjach indeksowanych inflacją. Ich rola jest jasno określona. Ograniczać zmienność całej konstrukcji i chronić realną wartość kapitału. Obligacje nie są po to, aby konkurować z rynkiem akcji w okresach hossy. Są po to, by w trudniejszych momentach działać jak stabilizator. W sytuacji napięć geopolitycznych i wzrostu zmienności na rynkach akcji, ta część portfela zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Nie reaguje gwałtownie, nie generuje żadnych wahań, jest przewidywalną oazą spokoju. Aktualna wartość części obligacyjnej wynosi 3664 zł, co oznacza stopę zwrotu na poziomie 1,81%. To wynik mało ekscytujący, ale dokładnie taki miał być. Dodatkowym elementem tej części portfela jest sposób zakupu obligacji. Inwestuję w nie przez IKE obligacje. Oznacza to, że przy spełnieniu warunków ustawowych zyski z tej części portfela nie będą objęte podatkiem Belki. W długim terminie ma to realne znaczenie, bo brak podatku i roczna kapitalizacja obligacji EDO zwiększają efektywną stopę zwrotu całej strategii. Patrzę na to również w szerszym horyzoncie czasowym. Kiedy ja będę przechodził na emeryturę, moja córka będzie wchodziła w dorosłość. Środki wypłacone z IKE będę mógł w przyszłości przekazać w formie darowizny, bez dodatkowych podatków. Drugim filarem mojego portfela jest ETF na indeks S&P 500. To najprostszy sposób na udział w wynikach 500 największych amerykańskich, a często globalnych spółek. Zamiast wybierać pojedyncze firmy, kupuję cały rynek. To ogranicza ryzyko błędu selekcji i pozwala korzystać z długoterminowego wzrostu gospodarki USA. Dodatkowo ten konkretny ETF jest niezwykle tani, bo jego koszt wynosi 0,07%. Ma replikację fizyczną oraz akumuluje i reinwestuje dywidendy. W obecnym kontekście wojny, napięć geopolitycznych i pesymistycznych informacji, rynek akcji może reagować zwiększoną zmiennością. Możliwe są gwałtowne ruchy zarówno w dół, jak i w górę. Mimo to dokupiłem kolejną transzę ETF-u, trzymając się swojej strategii. Na dziś sekcja ETF-owa portfela 800 Plus warta jest prawie 2800 zł, a jej stopa zwrotu wynosi 3,28%. To stosunkowo dynamiczny element mojej układanki. W krótkim terminie akcje reagują na emocje i zmiany oczekiwań.
Jednak patrząc długoterminowo, zwłaszcza w ramach ETF-u, odzwierciedlają wyniki przedsiębiorstw i kondycję gospodarki. Ostatnie 12,5% portfela to akcje konkretnych spółek polskich. Interesują mnie stabilne biznesy, które od lat, jeśli nie dekad, wypłacają dywidendy oraz spółki, które już dzielą się zyskami z akcjonariatem i mają przed sobą dobre perspektywy. Nie skupiam się na jednym sektorze. Inwestuję w budownictwo, handel czy branżę medyczną. Łączna wartość polskiej części akcyjnej wynosi 970 zł, a stopa zwrotu to 9%. Spółki indywidualne to najbardziej nieprzewidywalny segment portfela, dlatego jego udział w całości jest ograniczony. Nawet większe wahania pojedynczej spółki nie zdestabilizują całej konstrukcji. Ostatnie 3 miesiące to zakupy akcji firmy Neuka. To firma działająca w sektorze ochrony zdrowia, skoncentrowana przede wszystkim na dystrybucji leków oraz rozwoju usług wspierających rynek apteczny i medyczny. Model biznesowy opiera się na powtarzalnym popycie. Zapotrzebowanie na leki i podstawowe produkty medyczne nie znika nawet w czasie spowolnienia gospodarczego. Dzięki temu przychody spółki są mniej cykliczne niż w wielu innych branżach. Dodatkowo Neuka od lat rozwija segment przychodni i usług medycznych, co stopniowo zwiększa dywersyfikację źródeł przychodów i zmniejsza zależność wyłącznie od marż dystrybucyjnych. W ostatniej dekadzie Neuka konsekwentnie zwiększała skalę działalności, podwajając swoje przychody. Równolegle rosły zyski operacyjne i netto. Zysk netto zwiększył się z 94 milionów złotych w 2017 roku do ponad 150 milionów złotych w ostatnim okresie. Zarząd zakłada, że rynek hurtu aptecznego wzrośnie w 2025 roku o około 7 do 8%, a w 2026 roku o kolejne 6%. Analitycy rekomendują zakup akcji Neuka z ceną docelową 930 zł. Podchodzę z ostrożnością do rynkowych rekomendacji, ale przy obecnym kursie w okolicach 750 zł zauważam wciąż potencjał do wzrostu. Nie mówiąc o tym, że Neuka to polski arystokrata dywidendowy, dzielący się zyskiem z właścicielami akcji regularnie od ponad 20 lat. Spójrzmy teraz na mój portfel nie przez pryzmat pojedynczych transakcji, ale jako całość. To dobry moment, żeby zweryfikować, jak ta konstrukcja zachowuje się w porównaniu z benchmarkami. Portfel 800 Plus w kolorze zielonym zostawił daleko w tyle niemiecki indeks DAX. Pokonał również S&P 500 z zastrzeżeniem, że to tylko okres 9 miesięcy. Nasz rodzimy WIG20 i ogólnie polska giełda ma bardzo dobrą passę w ostatnich latach, co widać po wzroście polskich blue chipów, ale również mniejszych spółek. Mój portfel, dzięki komponentowi obligacyjnemu, porusza się stabilniej niż indeksy akcyjne. W okresach silniejszych wzrostów nie jest liderem, ale w momentach korekt nie doświadcza tak głębokich obsunięć. Patrząc na relacje między wkładem własnym a wartością portfela, wyraźnie widać, że dopiero od niedawna można tę różnicę zaobserwować. Przyrost wartości nie jest liniowy. Są okresy, w których portfel porusza się bokiem lub lekko spada, a następnie wraca do wzrostu. W 2025 roku portfel zakończył rok wynikiem 12,1%, przy czym dynamika wzrostów była rozłożona w czasie. Najlepszy miesiąc przyniósł ponad 5%, ale były też okresy słabsze. W tym roku widać już większą zmienność. Styczeń na lekkim plusie, luty pod kreską, marzec zaczął się dodatnio, ale to dopiero początek miesiąca. To potwierdza, że nawet w krótkim horyzoncie wyniki nie idą jak po sznurku. Moja strategia opiera się jednak na regularności wpłat, a nie na próbie timingu rynku. Na koniec tego materiału chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy konstrukcja mojego portfela 800 Plus ma sens w warunkach realnego kryzysu rynkowego. Wojna na Bliskim Wschodzie może być w takim scenariuszu nie tyle bezpośrednią przyczyną głębokiej bessy, ile katalizatorem dla szerszych zmian. Impulsem, który przyspieszy procesy już obecne w gospodarce. Stany Zjednoczone funkcjonują dziś przy bardzo wysokim poziomie długu publicznego, a koszt jego obsługi rośnie wraz z rentownościami obligacji. Jednocześnie wyceny części spółek technologicznych, mających istotny udział w indeksie S&P 500, w wielu przypadkach opierają się na wysokich oczekiwaniach dotyczących przyszłego wzrostu. Jeżeli te oczekiwania zostaną zweryfikowane negatywnie, korekta może być dynamiczna. Prawie 40% mojego portfela jest powiązane z rynkiem amerykańskim poprzez szeroki ETF. W przypadku głębszej przeceny w USA ta część odczuje ją wyraźnie. Świadomie akceptuję to ryzyko, ponieważ to akcje mają w długim terminie odpowiadać za wzrost kapitału. Moja strategia niwelowania ryzyka polega na tym, że inwestuję w cały indeks obejmujący 500 spółek, a nie w pojedyncze firmy. Szeroka dywersyfikacja sektorowa zmniejsza ryzyko trwałej utraty kapitału wynikającej z problemów jednej branży czy spółki.
W przypadku głębokiej korekty na rynkach 50% portfela w obligacjach indeksowanych inflacją pełni funkcję stabilizującą. W momencie gwałtownej przeceny na rynku akcji ta część nie podąża w dół za rynkiem. Obligacje ograniczają skalę obsunięcia całego portfela i pozwalają utrzymać kontrolę nad zmiennością całej struktury. Co w takim razie z polskimi akcjami? Polskie firmy na pewno dostaną rykoszetem w przypadku globalnej bessy. Jednak wiele z tych firm ma doświadczenie funkcjonowania w trudnych warunkach. Neuka przeszła przez globalny kryzys finansowy w latach 2008-2009 i mimo wymagającego otoczenia kontynuowała wypłatę dywidendy. To nie oznacza, że kurs akcji nie może spaść, ale pokazuje, że model biznesowy potrafił działać nawet w okresie silnych turbulencji. Ponadto przypisanie jedynie 12% całego portfela polskim spółkom dywidendowym było celowym zabiegiem ograniczającym ekspozycję na ryzykowne aktywa. Jeżeli obecny konflikt, blokady handlowe czy wzrost cen surowców energetycznych staną się katalizatorem głębszej korekty w USA, mój portfel również odczuje spadki. Nie jest skonstruowany tak, aby ich uniknąć, ale dzięki odpowiednim proporcjom i doborowi klas aktywów ma szansę poradzić sobie z tym wyzwaniem. Po 9 miesiącach nie widzę powodów, by zmieniać założenia. Będę dalej inwestował 800 zł miesięcznie, utrzymując proporcje i pilnując dyscypliny. Ten projekt nie ma imponować w krótkim terminie. Ma pokazać, że systematyczność i przemyślana konstrukcja mogą działać również wtedy, gdy świat staje się mniej przewidywalny. Napisz w komentarzu, jak ty reagujesz w momentach zwiększonej niepewności. Trzymasz się planu, czy pozwalasz, by decyzje podejmowały za ciebie emocje? Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.